Wiedziałem, że ta władza nie będzie miała nic wspólnego z tym, co w swoich frazesach ogólnych zakładała. Brzydziłem się czerwonych do samego końca. To cytat. I tak rzeczywiście było. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazek Historystory. Bardzo często pytaliście się mnie o wspomnienia mojego dziadka. Pomyślałem, że jest jedno ze wspomnień, które jeszcze nie nagrywałem i chciałem się dzisiaj właśnie takim wspomnieniem z Wami podzielić. Większość z Was wie, że dziadek mój był więźniem obozu koncentracyjnego, niemieckiego obozu koncentracyjnego Birkenau i obozu pracy, również niemieckiego obozu pracy w Balicach pod Krakowem i jednym z pierwszych Polaków właśnie w Jugowicach Górnych w gminie Wali. I mieszkał tutaj w tych Górach Sowich aż do śmierci. Praktycznie całe swoje życie, bo kiedy przyjechał w Góry Sowie, miał 20 lat. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o fragmencie wspomnień dotyczących tematów powojennych, a więc utrwalania się komunistycznej, tej stalinowskiej władzy ludowej. Dziadek stosunek do czerwonych miał taki sam, jakich miał do brunatnych, którzy go wcześniej męczyli. Na początku wspominał: myślałem, że to będzie władza dla ludu, bo oni teraz mówią, że robotnik i ten, który uprawia ziemię, czyli chłop, będzie miał dobrze, że wreszcie ktoś zacznie o nas dbać. I ja w to na początku uwierzyłem. Nawet część moich kolegów zaczęła się do tej partii zapisywać. Ale mój umysł mówił tak. Pamiętam, jak weszli Niemcy. Namawiali, żeby podpisać Volkslistę. I tacy byli, co pobiegli i podpisali. Ja obserwowałem. 6 lat żyli tak. A potem przyszedł czas zemsty. Józka bebechy widłami przebili. Waldka w strumyku utopili. Kamieniem łeb rozbili na miejscu. Taboretem załatwili Franciszka. Wszystkich tych, którzy się zapisali. Więc pomyślałem sobie, nie wiadomo, jak to będzie. A jak ta władza ludowa stanie się właśnie taka jak te Szwaby i zacznie męczyć ludzi, eksterminować, to przecież i mnie później rozszarpią. To są cytaty człowieka, który skończył 7 klas przed wybuchem wojny i jako 17-latek trafił do Auschwitz. To był prosty człowiek. Ja opowiadam językiem takim, jakim ja od niego słyszałem te wszystkie opowieści. Dzisiaj o władzy ludowej w Górach Sowich 1945-1953. A mecenasem tego odcinka jesteście Wy, drodzy widzowie. I nie tylko tego, wszystkich odcinków Historystory. Dzięki Waszemu wsparciu poprzez kanał YouTube, dzięki Waszej wirtualnej kawie, którą nam stawiacie, a my z rozkoszą ją pijemy, kręcąc właśnie takie odcinki, chcemy Wam podziękować. Mamy dla Was całą masę gadżetów, jak na przykład specjalną tekturową podstawkę z logiem kanału pod kufel na herbatę z 2 palcami pianki. Mamy też naszywkę haftowaną, którą świetnie możecie sobie na rzepie przypiąć na kurtce. Mamy również pocztówki z kanału Historystory z pozdrowieniami z planu filmowego, z autografami całej naszej ekipy, Krzyśka, Daniela i mojego. Mamy wreszcie nalepki, o które pytaliście, na Wasze fury albo też na Maca czy laptopa. I mini plakaty z serialu Dolny Śląsk, Zaginione skarby telewizji History Channel z moim osobistym autografem. A na koniec, żebyście mogli to wszystko w coś włożyć, magnes specjalnie preparowany na parze w celu uniknięcia pęknięć, sprowadzane z dawnej Węgierskiej Republiki Ludowej i oczywiście torba z dolnośląskiego lnu.
Łukasz Kazek, Historystory. Wszystko to pakujecie w torbę i ruszacie w podróż do przeszłości. Za 8 posmaruję wam chleba piętkę, za dychę postawię wam w Jedlince żuru michę, a za kawę latę w górę wyślę wam gadżetów pełną furę. Informacje, jak zdobyć tą unikalną kolekcję Historystory, znajdziecie na moim Facebooku i na moim Instagramie oraz w dziale Społeczność na kanale Łukasz Kazek Historystory. Zapraszam was na odcinek. Najbardziej smutne było to, że komuniści z wraków ludzkich, z ludzi wyuzdanych, z ludzi bez zasad, z ludzi, którzy zeszmacili się współpracą z okupantem, zarówno tym brunatnym, jak i czerwonym. Oni z nich robili ludzi, którzy dostawali władzę. Był taki milicjant, nazywał się Laskę. Niewydarzony, pokręcony fizycznie, garbaty, ale i też zniszczony wewnętrznie, całkowicie amoralny typ. Laskę miał karabin, był przy władzy, był milicjantem. Stał sobie na rogu, obserwował, chodził również do knajpy, kupował piwko i słuchał, kto co tam mówi na Stalina, na Bieruta, a potem szybko do Nosik przyjeżdżali w nocy, za łeb do suki zabierali i człowiek znikał. Jadę sobie, mówi, rowerem, mówi dziadek, patrzę, a tu gdzie ja teraz idę, Laskę stoi z karabinem. On był taki wynędzniały, wygarbiony, że ten Mauser to kolbą dosięgał mu do pięty. Wyglądał komicznie. Patrzę, a Laskę mnie zauważył i mruga, żebym jechał. Myślę sobie, haha, ja już wiem, co ty ode mnie chcesz. Mam piękną damkę, rower po niemiecki, co sobie z Szabru znalazłem. Zaraz będziesz chciał ten rower mi zabrać. Powiesz, że milicja potrzebuje, albo może chcesz partii i zwiniesz mi ten rower. Myślę sobie, ja ci akurat pojadę. Bokiem przejechałem, Laskę krzyczy, patrzę, ściąga ten karabin. Boże, to bydle będzie do mnie strzelać. Zawinęłem jeszcze takiego susa i uciekłem do Jugowic Górnych. Pół godziny przyjechał Laskę. Pyta ludzi w okolicy. Tu jakiś bandzior uzbrojony, który chce władzę domową obalać. Jakiś faszysta się tu ukrywa. Powiedzcie kto. Ludzie nie byli głupi. Wiedzieli, że Laskę to kawał gnoja i nikt mnie nie wydał. To tak wyglądała ta władza ludowa. Z takiego, można powiedzieć, prostego człowieka, który kompletnie się nie nadawał, robili kierowników, majstrów i salowych na zakładzie. I ten człowiek nagle dostawał władzę i z takiego jak ja wyciskał 7 poty, abym pracował więcej. Ludziom żyły wychodziły na wierzch i nic z tego nie było. Wiedziałem, że ta władza nie będzie miała nic wspólnego z tym, co w swoich frazesach ogólnych zakładała. Brzydziłem się czerwonych do samego końca. To cytat. I tak rzeczywiście było. Ludzie po wojnie się szanowali. No po takich mordach, jakie były przez 6 lat, ci, co przeżyli, naprawdę szanowali swoje i cudze życie. Każdy każdemu pomagał, w obrządku, w polu, konia pożyczył, tak. I to wszystko nawet fajnie się kształtowało, dopóki komuniści nie zaczęli jątrzyć i naszczuwać jednego na drugiego, napuszczać, pisać donosy. To wszystko się rozsypało. Ludzie, jak ja wychodziłem z okładu, mówił dziadek, to stali prywaciarze. Chodź do mnie, kup mnie najlepiej, komu, bo trzeba do domu. A potem nagle powiedziano, że ci, którzy są prywatni, to wrogowie władzy i będą ich zamykać w obozach, bo oni nie do pracy i wszystko polikwidowali. Za moimi plecami znajduje się Marzenka. Tak słynnie nazywany jest ten obieg potoczny w języku właśnie ludzi stąd, z Walimian. A po wojnie była właśnie Rada Narodowa. Rządziła partia. I przyszła słynna wymiana pieniędzy. Dziadek miał żonę już wtedy, moją babcię, Jadwigę Szczeciniak. Jeżeli oglądaliście odcinek Mała dziewczynka i wojna, to właśnie o niej tam opowiadałem. Już jest z nią. Jak to w ogóle było? Spodobała mu się bardzo. Przyjechała w 1947 roku do Jugowic Górnych. Jej brat miał gospodarstwo obok Szczeciniaków.
Była wysoka, elegancka kobieta i bardzo pracowita. Babcia, tak jak powiedziałem, nie umiała pisać i czytać. Dziadek skończył 7 klas. Potrafił pisać i czytać. Poszedł do jej brata, wziął właśnie pół litra wódki i takie to wtedy były zaloty. Ja się śmieję, ja to pamiętam jak dzisiaj. Jest to dla mnie bardzo wrażliwe. Wiesz, mówi Staszek, mówi dziadek, ta twoja siostra to taka fajna, fasonowa kobieta. Taka elegancka i wysoka. Mnie by się taka przydała. Jakbyś ty się zgodził, to ja bym zaczął do niej chodzić. No i tak wychodził, że w 50 roku wzięli ślub, a później urodziła się moja mama. Ale wracając do wymiany pieniędzy. Tereska miała kolegę, który pracował w banku w centralnej Polsce. I nadał do niej telegram, żeby jak najszybciej kupiła wszystko, co potrzeba i wydała wszystkie pieniądze i zaufała. Pojechaliśmy zatem z Tereską do Świdnicy, mówi dziadek. Ja kupiłem sobie elegancki garnitur, buty, Tereska garnki, porcelanę. Zostało nam jeszcze parę groszy. Zaprosiłem Tereskę do Zielonej Gęsi w Wałbrzychu na pyszny obiad, mięsiwo. Tereska nie mogła zjeść całego, to jeszcze pół zostawiła, to ja zawinęłem, żeby było w domu. Poniedziałek, wymiana pieniędzy. Co się okazuje? Na dowód, jeden dowód można wymienić 1000 złotych. A reszta? Reszta nie można wymienić. Ci, co mają więcej, to jacyś kułacy, burżuje. Nie ma. Ludzie zaczęli sobie włosy z głowy rwać. Za jeden dowód 1000 złotych, na jeden dowód 1000 złotych. A reszta? Nagle patrzę, idzie po płaski. Cała waliza pieniędzy, banknotów. Jak nie pieprznie przed tymi partyjniakami. Rozsypało się to wszystko. Frwają banknoty. Książeczkę drze w zębach. Rzuca. Ludzie oszaleli. Tak zostali oszukani. 4 samobójstwa były w okolicy. Wzięli stryczek, poszli na strych i do stodoły i się powiesili. Ile było takich samobójstw w Polsce? Kto to, panie, liczył? Oni to wszystko kamuflowali. Nikt o tym nie wiedział. Strasznie poniżali ludzi. To było coś potwornego. Ja cytuję wam opowieści dziadka, takie jakie dostałem. Mój umysł, i gdybym zamknął oczy, jest w stanie wyrysować myślą każdy grymas, każdy gest tego człowieka, każde mrugnięcie powieką, kiedy to opowiadał. I tak wyglądało moje dzieciństwo na takich właśnie opowieściach. Dziadek opowiada, patrzyłem na to wszystko, na to wykorzystywanie ludzi. Proponują takiemu, słuchaj, ty zrobiłeś tyle normy, tyle naciąłeś materiału, tyle ufarbowałeś, bo to chodzi o zakłady lniarskie w Walimiu, tam produkowano tekstylia. Wykonałeś taką normę, to może dostaniesz premię. Człowiek myśli, Boże, pracował ciężko po 16 godzin, ta premia by się przydała. Ale czekaj, mówi, czekaj, mamy dla ciebie inną propozycję. Zrobimy ci, mówi, ładne zdjęcie w gablocie, powiesimy, mówi, tu, będą ludzie z zakładu wychodzić, a tam pracowało ponad 2500 ludzi, to będą wszyscy patrzeć, jaki tu wisi człowiek, który przodownik. Będą cię podziwiać, będą zapraszać, będą klaskać, będą gratulować. Jeszcze ci takie odznaczenie damy, przodownika pracy socjalistycznej. I ten prosty człowiek daje się omamić i wierzy, zrzeka się premii, pieniędzy, które są potrzebne za to, żeby być na zdjęciu i żeby wisieć w gablocie. A premia? A premia jest dzielona między kierownika, majstra i salowego. I tak to wyglądało. Dziadek mówi, że pracowało się jeszcze dużo z Niemcami, dlatego że to była kadra, która kształciła naszych ludzi, aby potem przejąć całą fabrykę i cały ten przemysł. Były wielkie problemy. Ludzie nie potrafili pisać i czytać. Wojna wytrzebiła przecież intelektualistów, ale przecież ta II Rzeczypospolita wcale nie była taka święta. 40% analfabetyzmu. A więc po tym musiano to wszystko przejąć i jakoś po prostu produkować. Więc każdy, kto potrafił pisać i czytać, musiał uczyć następnego. Pan Kazimierz Wiśniewski opowiadał mi, że miał 4 uczniów, których uczył wieczorami pisać i czytać i mówi, że jeden był z nich bardzo bystry, bo jak tylko się nauczył czytać i pisać, pierwsze co zrobił, to napisał na niego donos do Urzędu Bezpieczeństwa.
Dziadkowie mieszkali w tej kamienicy poniemieckiej, na ulicy Kościuszki. To było ich pierwsze mieszkanie, kiedy wyprowadzili się z Jugowic Górnych. Babcia od brata, a dziadek od swojej mamy. Opowiadam dalej. Dziadek był bardzo nerwowy po obozie. Nie nadawał się do takich prac, które były bardzo skomplikowane i wymagały jakiegoś takiego głębokiego wyczulenia. Kiedy coś się rozpłynęło, rozbiło, ogromnie się denerwował i nie mógł się opanować. Komuniści, a nie był komunistą, na złość zrobili w ten sposób, że zabrali go z farbiarni, gdzie sobie świetnie radził, i dali go na Krosna. Na Krosnach robota niezwykle precyzyjna. Tłumacz: nie nadaje się, nie potrafię tak robić. Dajcie mi na inną, nawet ciężką fizyczną pracę. Na Krosnach nie ma szans. Będziecie mieli jeszcze gorzej niż lepiej. Nikt nie słuchał. Majster stwierdził, że on niepartyjny i może zapierniczać gdzie chce. I dali go tam. Źle powiązał czółna. Puścił, osnowa strzeliła. Wybrakowany towar metrami poszedł. Dawaj, dziadko, do dyrektora, że to sabotażysta. Dziadek opowiada. Przyprowadzają mnie do dyrektora. Nazywał się Pomidor. Taki pseudonim miał. Dlaczego? Morda ulana czerwona, nie tylko partyjna, ale czerwona od chlania. Siedzi takie wyżarte pomidorzysko i mówi do mnie, że ja jestem wróg władzy ludowej, że ja tu psuję pracę robotników i niszczę mienie państwowe. Tłumaczę mu jak człowiekowi: chłopie, zrozum. Prosiłem tego, co tu obok stoi, żeby mnie do tej roboty nie dawał, że się nie nadaje. Kilka dni prosiłem. No i tak się stało. Tłumaczyłem, jak krowie na rowie. Ale wy żeście nie, bo ja nie partyjny. Na zbity pysk wylecisz, dlatego żeś zniszczył mienie władzy ludowej. I że jeszcze do więzienia pójdę, bo on dobry. Pomyślałem sobie: ludzie, trzymajcie mnie. Patrzę, popielnica taka kryształowa leży. Myślę sobie, wezmę popielnicę, szczerę w łeb tego pomidora, a niech się potem dzieje co chce. Już miałem ją chycić, ale mnie majster z salowym złapał, wykręcili ręce do tyłu i wyprowadzili. Won z fabryki! Pracy było bardzo dużo. Poszedłem pracować do tartaku. Machnąłem ręką na tą szmaciankę. Tak się pospolicie mówiło na zakład lniarski w Walimiu. Dziadek opowiada. Jadę do Wałbrzycha. Najpierw koleją do Jugowic, a potem koleją na Wałbrzych. Siedzę sobie w poczekalni, cisza, nikogo nie ma. Wchodzi dwóch w prochowcach, łypią oczami na prawo i lewo. Patrzę, jeden rozpięty, kabura. O rany, co to się dzieje? Czy to jakaś partyzantka, czy może ubowcy? Ubowcy. Weszli, rozglądają się, a na stacji wisi portret Stalina i Bieruta. Podchodzą, szus ten portret Stalina. Rozbił się, szus Bieruta. Rozwaliło się w kafelki, na drobny mak. Szkła się rozbiły, ramki połamały. Myślę sobie: Boże, jakaś prowokacja. Ja tu siedzę, zaraz mnie wykończą albo do kacetu zamkną. Podchodzi jeden, mówi: no i jak, obywatelu? Ja nie wiem, co powiedzieć. Słuchaj ta i powiedz ta innym. Odwilż przyszła. Chruszczow potępił Stalina. Teraz będziemy my po polsku. Wreszcie komunizm budować, nie po sowiecku. Jedź i opowiadaj, że teraz będzie jeszcze lepiej niż było. Oczywiście, mówię, ja mu kiwnąłem, tak, pojadę, będę opowiadał. Jak tylko poszliśmy sobie, co za dureń. Ja będę jechał pociągiem, mówił, a za chwilę znowu się wszystko odmieni i mnie gdzieś zamkną. Człowiek wyostrzone zmysły miał poprzez wojnę. Nic się nie odzywałem. Wszystko było to dla mnie kołowate. W 70. latach zaczynał powstawać Zbowit, a więc Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, który zrzeszał tych, którzy walczyli z okupantem, oczywiście niemieckim, o sowieckim nie było mowy. Dziadek starał się o to, dlatego że był poszkodowany przez Rzeszę jako więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Birkenau i niemieckiego obozu pracy w Balicach. Ale tam rządziła partia i dostawali ci, którzy byli partyjni, a więc czerwoni. Czerwone pająki, tak namówił na nich dziadek. Utrwalacze władzy ludowej, powojenni milicjanci, ubowcy, żołnierze, którzy byli w KBW. Wszyscy ci, którzy utrwalali. Garstka była tych, którzy tak naprawdę walczyli i byli przez Niemców represjonowani.
Dopiero wszystko skończyło się po 1989 roku. Ale wcześniej, kiedy zgłosił się do Zbowidu, powiedział partyjniak: no dobrze, powiedz mi pan kochany, masz pan jakieś szmatki z tego obozu? Człowieku, jakie szmatki, gówniarzu jeden. Co ty myślisz, że hitlerowcy nam szmatki dawali? Mów, że do mnie normalnie. Żartowałem, mówi, dokumenty. Taka właśnie była rubaszność, taka była wyniosłość i taka pogarda do tego człowieka. Dziadek zmarł w wieku 76 lat na zator serca w Walimiu, w swoim mieszkaniu. Oparł się o blat kuchni, zator przyszedł, zacisnął zęby, osunął się i upadł. Babcia krzyczała, chciała go reanimować. Zadzwoniła do mnie i do taty. Pobiegliśmy, już leżał, nie dawał znaku życia. Przyjechało pogotowie. No i stwierdziło zgon. Był dla mnie bardzo ważnym człowiekiem. Wszystko to, co ja dzisiaj robię, można powiedzieć, że zawdzięczam temu, że on mnie właśnie tak ukształtował. Wspomnienie jego spisałem w takiej niewielkiej książeczce Faszystowska Mać. Gdyby ktoś chciał z was z osobistą dedykacją autora, wystarczy wesprzeć nasz kanał Łukasz Kazyk History Story podwójną kawą latte i książka z dedykacją leci bezpośrednio do was. Bardzo wam dziękuję, że jesteście z nami, drodzy widzowie kanału Łukasz Kazyk History Story. Jesteście z nami w każdy wtorek o godzinie 20. Subskrybujecie nasz kanał. Oczywiście dziękuję za wszystkie łapki w górę i dopingujące nas, a także ciepłe komentarze. Dziękuję wam, że wspieracie nasz kanał wirtualną kawą i także wspieracie gestem przez YouTube'a. Słuchajcie, wystarczy wejść w zakładkę podziękuj, przekazać dobrowolny gest, a my będziemy dalej kręcić i realizować dla was kolejne zagmatwane ludzkie losy na przestrzeni trudnej i dramatycznej historii XX wieku. Do zobaczenia.